Zapewne gdy Jennifer Lopez zgodziła się wystąpić w filmie Matka, nie wiedziała, że właśnie nadzieja jest matką głupich. Nadzieja na to, że uda się jej zrobić dobry film akcji, który nie będzie podróbą, który nie będzie tandetą. Taka była nadzieja, no ale niestety nie udało się tym razem. Ogólnie chodzi o to, że była agentka CIA, KGB, ZUS-u, PKP czy jakiejś tam innej 3 literówki. Powraca po latach do czynnej służby, ponieważ jej córka jest zagrożona. Krótko mówiąc, tyle w temacie. Ostatnimi czasy niezbyt wiele mieliśmy filmów, gdzie główną bohaterką, mowa oczywiście o kinie akcji, gdzie główną bohaterką byłaby kobieta. No i tak stwierdziłem, okej, w porządku, przez lata mieliśmy cudowne filmy, bo to wiadomo, jeżeli chodzi o filmy kopane, Cynthia Rothrock każdemu facetowi potrafiła skopać tyłek, od Bolo Younga począwszy. Potem była oczywiście Sigourney Weaver, Ripley w serii Obcym, mieliśmy Lindy Hamilton, Sarah Connor, Gina Davis wreszcie przecież w Długim pocałunku na dobranoc, więc stwierdziłem, fajnie, ażeby po latach nawiązać do tej chwalebnej jak najbardziej tradycji, no bo można zrobić dobry film, a nieważne czy jest w roli głównej facet czy kobitka. Taką miałem nadzieję, no ale niestety pomyliłem się i to bardzo, ponieważ w tym filmie zbyt dużo rzeczy nie gra, ażeby można było powiedzieć, tak, to jest takie kino, które jest powiedzmy, nie no, klasy B może nie, ale to nie jest rewelacja, dlatego nie dostało, że tak powiem, dystrybucji kinowej. Nie tym razem. Zacznę może od fabuły i tutaj już jest jeden wielki problem, ponieważ to jest zżynka, to może niedobre słowo, ale tandeta, naprawdę podróbka, klisza, chciałoby się rzec, filmów akcji. Pomyłka. Więc jeżeli widziałaś, nie wiem, Zabójczą broń, jeżeli widziałaś Wykidajło, jeżeli widziałaś 5 miliardów innych filmów, gdzie zabili go i uciekł, że tak powiem przysłowiowo, to wszystko to tutaj zobaczysz. Czyli jest dobry glina i zły glina. Wykonane jak wykonane, ale jest oczywiście taki. Mamy coś na kształt, można powiedzieć, Jasona Bourna, oczywiście powrót po latach i tak dalej, i tak dalej. Mamy, najbardziej chyba w sumie mnie rozwaliła scena, kiedy nasza bohaterka wybija sobie rękę czy bark w stawie, no i niczym Martin Riggs, czyli Mel Gibson w drugiej części, nastawia sobie i w ogóle. I stwierdziłem, okej, może to kino nie będzie wybitne, ale może po prostu będzie fajne, uciecha, dobry popcornia, gdzie po tygodniu pracy mogę zasiąść z kuflem herbaty albo czegośkolwiek innego, co tam lubisz i będę się rzeczywiście fajnie bawił. No nie, tak patrzyłem na ten film bardziej z zażenowaniem i zastanawiałem się, co mnie w nim bardziej denerwuje. Czy fabuła, która jest przewidywalna, to nie jest w sumie najgorsza sprawa, ale czy jest sztampowa, czy jest tandetna. Postacie, które są nakreślone tak grubą krechą, że po prostu naprawdę Edward Ludczyn do malowania swoich karykatur nigdy by nic takiego nie użył, bo nie wyszłoby z tego nic ciekawego. Czy rzeczywiście aktorstwo? Ciężko tak naprawdę to ubrać, bo Jennifer Lopez, no, którą znamy też z kina akcji, chociażby przecież Anaconda to nie tylko sukces Johna Voighta, tam jeszcze był Danny Trejo, Ice Cube bodajże i tak dalej, no ale J.Lo również tam występowała i wiele filmów już zagrała, więc można było się spodziewać, ona wie o co chodzi, wie jak to się je, kiedy, nie chcę powiedzieć bezczelnie, ale widać naprawdę, jak w ostatnich filmach Stevena Seagala. Kiedy widać, że mamy już nawet nie sceny bijatyk, bo to się rozumie samą presję, ale sceny, kiedy J.Lo, a właściwie jej postać biegnie i widać, że to jest dublerka, tudzież kaskaderka, no to naprawdę już nie jest dobrze, nie jest fajnie, nie zrobiono to świetnie. Pamiętaj, drogi Netflixie, my te filmy oglądamy w 4K. Więc nieważne jakbyś kadrował, i tak zobaczymy, że to nie jest J.Lo. Chyba że rzeczywiście stwierdzą w niedługiej przyszłości, no okej, no to zrobimy w ten sposób, że będzie kaskaderka, ale naniesiemy na niej twarz J.Lo. Tym razem tak się oczywiście nie stało, tego nie ma. Więc Jennifer Lopez w tym filmie, chciałbym wiedzieć, okej, po latach to jest powrót, pokażę, że ja nie mam problemu. Pomimo swojego wieku, słuchaj, J.Lo ma już swoje lata, ona już na scenach, czy to muzycznych, tanecznych, czy scenach Hollywoodu już od wielu lat jest, z mniejszym lub większym powodzeniem, ale chciała pewnie pokazać, słuchaj, skoro, umówmy się, Stallone potrafi nagrać Niezniszczalnych 4 i jakoś mu to rzeczywiście wychodzi, ja też dam radę, ja też pokażę, kobitka może. Nie tym razem, bo abstrahując oczywiście od tej dublerki, kaskaderki, widać, że J.Lo przeszła tam jakieś bardzo szybkie szkolenie, bo kiedy oglądasz i widzisz, jak ona walczy, no to buńczuczne słowo, usiłuje jakieś tam ruchy wykonać, żeby nikt jej nie uderzył i nie została sparaliżowaną. No to nie wygląda to naprawdę dobrze, no i wydaje mi się, że niestety do tego słabego poziomu równają wszyscy, bo jej córka, można powiedzieć, stary, nie czepia się córki, ona dopiero 5. film występuje i nic wielkiego. Może nic wielkiego rzeczywiście, ale można byłoby się spodziewać, nie znalazłem informacji na temat, jaki był budżet tej produkcji. Netflix nie udostępnił ani w mediach, ani na IMDb, więc ciężko było sprawdzić, ale domyślam się, że jest to wiele milionów i gdy dostajemy
taką produkcję, bo pamiętaj też, reżyserka, czyli Niki Caro, dopiero co przed tym filmem zrobiła Mulan dla Disneya, więc film bardzo wysoce oktanowy, chciałoby się rzec, pełen akcji i mnóstwo sztuk walki i tak dalej, tych wszelkiego rodzaju dynamicznych scen. Myślelibyśmy, że rzeczywiście kobieta się zna na tym. No i rzeczywiście, tutaj pod tym względem jest to pokazane dobrze, sensownie, ciekawie, no ale cóż z tego, jeżeli mamy ładny obraz, ciekawy w miarę montaż, ale wykonanie już nie jest dobre. No nie, ten film naprawdę nie powala, nie jest on zrobiony dobrze. Teoretycznie powinno być super świetnie, bo zaczynamy z wysokiego C, naprawdę będziesz oglądać, jeżeli będziesz oglądać akcja z dzieckiem na początku, sam jestem ojcem, więc zrobiła dosyć potężne wrażenie, ale potem jest już coraz gorzej. Jak już mówiłem, czyli postacie są narysowane słabo, ta symbolika, jaka mamy, ja cię kręcę, kiedy pojawia się, tutaj mam napisane anioł z krzyżem na plecach. Jam jest anioł. Ty hardcore, nie? Koleś mówi, że jest jakąś anioł. Dokładnie, no to w tym momencie wiemy, co ona przechodzi, jakie są przejścia i tak dalej. I to nie jest, że okej, gdzieś tam coś się dzieje, jakiś fajny najazd, tutaj fajne, ciekawe ujęcie, ukłon w stronę klasyka, czy coś takiego. Nie, rzeczywiście nie, ta symbolika jest tak bezczelnie piąchą w gębę. A masz, skruch, to za to, że skrytykowałeś film Patryka Wegi, to teraz musisz oglądać nasz film. No nie, rzeczywiście nie jest to dobre kino i chciałbym powiedzieć, no będzie dobrze, będzie lepiej. Nie wydaje mi się, bo jak dobrze wiesz, mnóstwo filmów teraz jest kręconych po to, żeby zaraz była druga część i tak dalej, i tak dalej. Netflix to nie jest żadne odstępstwo od normy, bo przecież już za czas jakiś sięgniemy. Netflix to oczywiście też nie jest odstępstwo od normy, bo już niedługo będą kolejne kontynuacje hitów, które pojawiały się tylko i wyłącznie właśnie na tej platformie, więc jak najbardziej, ale tutaj nie będzie, bo na Netflixie dobrze wiesz, jest łapa w górę i tam nawet jest podwójna łapa w górę, że jeżeli tobie się film bardzo, bardzo podobał, no to nie, no ja dałem łapę w dół i ten film jak najbardziej odradzam. Ten film to nie jest dobre kino, to nie jest fajny film. Jak chcesz zobaczyć ocenę, to sprawdź sobie na Filmwebie, tam też to oceniłem. Jeżeli jesteś fanką albo fanem kina kopanego, kina akcji, lubisz różnego rodzaju filmy, tak jak już mówiłem wcześniej, z Stallone'em, Schwarzeneggerem, czy chociażby może teraz nowsze, to bardziej powiedzmy z Dwaynem Johnsonem, czy kimś innym, to sobie naprawdę odpuść. To odpuść sobie, ale jeżeli kochasz filmy klasy B, gdzie no niekoniecznie wszystko się zgadza, jeżeli takie filmy lubisz, to jak najbardziej, to jest kino dla ciebie, bo tutaj się zbyt wiele rzeczy nie zgadza. Ja rozumiem oczywiście, że ona ma cały czas, naprawdę Jennifer Lopez, cały czas prawie na twarzy ma wypisany ból, mękę, bo wiadomo, co ona ma przechodzić. Ona jest matką, tytułową matką, więc jak tutaj coś nie wychodzi, naprawdę takie absurdy są w tej scenie. Jedno tylko powiem, jedno tylko zdradzę, będziesz wiedzieć, jedzie jeden z agentów FBI autem sobie. Szosa, prosta, normalnie, widać na dobre 5 km co się dzieje, 5 km w prawo, 5 km w lewo, nagle na skrzyżowaniu uderza w niego samochód. Zaskoczenie. Jak to było zorganizowane? Nie spodziewał się, bo 5 km widać normalnie. Wyobraź sobie, lotnisko Bemowo. Wszystko można zobaczyć, on nie zauważył. No, wiele rzeczy można byłoby pewnie przełknąć, wiele rzeczy można byłoby stwierdzić, a no rzeczywiście, było 5 ulic, tutaj 18 aut, 2 ciężarówki, 3 tiry, no gdzieś tam się zasłoniło. No nie tym razem. Więc kiedy masz takie sytuacje, które no bezczelnie tak pokazują, że powtórzę to, a czemu nie? To jest akurat tekst, który dosyć często używam. Alfred Hitchcock powiedział, jak masz dobry scenariusz, można nakręcić dobry albo zły film. Jeżeli masz zły scenariusz, dobrego filmu z niego nie nakręcisz. I wydaje mi się, że tutaj ten film był zrobiony na zasadzie, okej, no dobra, wiecie co, bo on był oczywiście kręcony w Pandemiksie, zresztą na Gran Canaria, piękna wyspa, polecam, bardzo ładnie jest, udawała właśnie Meksyk, więc okej, musimy coś nakręcić, musimy wrzucić, no niektóre produkcje jakoś tam wychodzą, a wiesz, teraz w Europie, w znacznej części Europy w niedzielę, czyli dzisiaj, tak, 14 maja świętuje się Dzień Matki, no to jakoś to będzie, to poza tym z Jennifer Lopez, wiadomo, gwiazda J.Lo, Ben Affleck i te klimaty, będzie super. Nie będzie super, nie jest super, odpuść sobie, nie oglądaj, jak chcesz zobaczyć coś ciekawego z J.Lo, to sobie pewnie włącz jakąś jej tam piosenkę Let's Get Loud, czy cokolwiek innego. Anacondę, proszę bardzo, Anacondę sprzed wielu, wielu lat. Tak, tam naprawdę Jennifer Lopez wyglądała dużo lepiej, dużo ciekawiej, fabuła jakkolwiek trudno w to wierzyć, fabuła była dużo ciekawsza, dużo lepsza, a wykonanie o niebo lepsze. A jak chcesz zobaczyć więcej kina akcji, to sprawdź tę listę. Tam takowych recenzji jest całe mnóstwo.